Szynka domowa pikantna, wędzona i pieczona. Klasyczna, bardzo smakowita wędlina domowa. Zapraszam na film, opowiem i pokażę, jak ją zrobiłem. Pozdrawiam Was z Trójmiasta, a Wy gdzie mnie oglądacie? Dajcie znać w komentarzu. Witam drodzy pasjonaci w mojej kuchni. Tym razem nie wieczór, nie poranek, środek dnia, weekendowego dnia. A ja doszedłem do wniosku, że czas na porządną wędzoną szynkę. Przy czym powiedzenie czas to jest taka trochę spora przenośnia, bo ja się dzisiaj za tą szynkę biorę, a jadł ją będę najwcześniej, myślę, za 3 tygodnie. Bo te dwa kawałki szynki tutaj mam, które miały 3,6 kg, przepraszam, na początku, ale ja je trochę oczyściłem, pookrawałem, więc teraz mają 3,4. Przyprawię dzisiaj. Przyprawię, zapekluję je na sucho, wymieszam z przyprawami, o których zaraz powiem. I to jest jednakowe dla obu. Ja jeszcze dodam taki wyróżniający akcent, ale przy ogólnym założeniu pikantny, bo chcę te szynki zrobić pikantne. Więc już w bazie jest, no dobra, może tak, sól zwykła, znaczy zwykła, nie, peklująca lub peklująca ze zwykłą pół na pół. Samej zwykłej bym tutaj nie dawał, bo długie peklowanie i chcę zachować kolorek, lepiej, żeby obecność peklującej tutaj była. Po 20-25 gramów na kilogram. 25 gramów to jest taka dawka bezpieczna, ale po niej dobrze jest i ja tak zrobię, że po zakończeniu peklowania dokładnie te mięsiwa opłuczę. Z przypraw miało być pikantnie, więc jedna czubata łyżeczka papryki ostrej, 2 pieprzu czarnego mielonego. Chociaż u mnie ten pieprz tak trochę nie do końca czarny, ale jest co najmniej tak samo pieprzny albo i lepszy, bo to jest prezent, który przyjechał do mnie z Kambodży i mam ten przywilej i tą radość, że mogę to wykorzystać, ale można użyć zwykłego pieprzu czarnego. Także 2 łyżeczki czarnego pieprzu, łyżeczka mielonego jałowca, pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego, łyżeczka tymianku i co ja tu jeszcze mam? Aha, i łyżeczka kozieradki. To jest baza z pikantnym akcentem. Potem tą pikantność jeszcze będę wyróżniał, ale to na koniec. Pomieszam porządnie. Przyprawię, zapakuję próżniowo, ale nie ma takiego obowiązku. Można to normalnie w pojemnikach złożyć. W jednym i w drugim przypadku należy to co 1, co 2 dni obracać. Czy też zapakowany pakiet, czy też mięsa leżące luźno w pojemniku obracać trzeba. Co jest ważne? Ja planuję 14-dniowe peklowanie. Te szynki to są takie dość spore kawałki, dość grube kawałki mięsa. I może tak się zdarzyć, że przy krótszych okresach czasu sól peklująca nie wniknie do środka i powstanie takie właśnie szare oczko, co jest objawem, typowym objawem niedopeklowania, czyli sól peklująca do środka nie dotarła do końca, no i może to być wadą co najmniej estetyczną, a może mieć też i inne konsekwencje. W każdym razie na pewno ta wędlina nie będzie trwała po wykonaniu, bo sam ten środek właśnie porządnie dopeklowany nie jest. Żeby tego uniknąć, to peklowanie powinno być długie, tak jak wspomniałem, 14-dniowe. Dla peklowania suchego 10-14 dni to jest standard, ale jeżeli zamierzacie krócej peklować albo te kawałki są naprawdę grube, to można rozważyć niewielką ilość, takie tam 50 ml solanki do środka, właśnie w sam środek wstrzyknąć po to, żeby ten środek był na pewno dopeklowany. Wystarczy gadania. Mieszam przyprawy, nacieram, pakuję próżniowo, wrzucam do lodówki. Po 14 dniach będę działał dalej i to już na filmie pokażę. Czas się brać za robotę. Zaczynam od zmieszania przypraw oczywiście.
Dokładnie nacieram przyprawami oba kawałki mięsa. Peklował będę próżniowo. Przygotowuję duży worek i wywijam jego brzeg. Dzięki temu nie zanieczyszczą go przy wkładaniu mięsa i będzie czyste miejsce zgrzewania. Chowam do lodówki i co 1-2 dni obracam. Po peklowaniu dokładnie obmywam oba kawałki. Dodatkowe przyprawy. Łyżeczka soli zwykłej i 2 łyżeczki ostrej papryki. To do jednego kawałka. Do drugiego łyżeczka soli i 2 łyżeczki pieprzu. Przygotowuję aplikator do siatki wędliniarskiej. Używam mocno ściągającej siatki. Ładowanie mięsa do siatek przez aplikator to łatwizna. Związuję końce siatki po obu stronach. Czas na osuszanie w wędzarni. Instaluję wentylator. Wieszam mięsiwo. Ustawiam 50 stopni Celsjusza. Kominek otwarty. Suszę do efektu, więc nie podaję czasu. Gdy szynka jest sucha, to podnoszę temperaturę do 60 stopni Celsjusza i uruchamiam generator dymu. Wędzę mieszaniną buka i śliwy. Dziś dzień dżdżysty. Jest bardzo wilgotno. To nie pomaga w wędzeniu. Trzy, 4 godziny później szynka zaczyna wyglądać. W większej instaluję termometr. Na spód daję wanienkę na potencjalne kapiące soki. Teraz jest w środku mięsa 40 stopni Celsjusza. Kończę wędzenie i zaczynam pieczenie. Na początek 90 stopni. Jak temperatura urośnie o kilka stopni, po 30-40 minutach podnoszę na 120 stopni Celsjusza i zamykam kominek. Szynki się podpiekają i tworzy się na nich skórka. Teraz pozostaje czekać, ale czekam w domu i pomiar mam w aplikacji. Czas wyłączyć grzałki i pozwolić, by z 15 minut szynki odpoczęły. I można wyjmować. W świetle dziennym zawsze wyglądają lepiej. Wieszam w temperaturze pokojowej, a następnego dnia zawijam w papier, a potem w folię. Umieszczam na 2 dni w lodówce. Taki zabieg zmiękczy skórkę i równomiernie rozłoży wilgotność. Świetnie pachnie. Połączenie 2 bardzo ważnych aromatów. Wędzonki i pieczenia. Może nie takiego wysokiego, bo tutaj było do 120 stopni, ale to też daje swoje bardzo wyraźne aromaty. Dlaczego zawijałem w papier? Wspominałem chyba
Właśnie taka wysokotemperaturowa obróbka mocno wysusza skórkę i potem jest ją ciężej pogryźć, ale zapakowanie w papier nabyłem starym zwyczajem, właśnie taki typowy papier do pakowania żywności. Już to wcale dzisiaj nie takie częste, ale mi się udało. Zawinięcie to w folię powoduje, że ta wilgoć się pięknie rozkłada. Widać, bo papier też cały wilgotny się zrobił i skórka wyraźnie zmiękła. Pięknie pachnie, mocno, wyraziście. Czas zajrzeć do środka, jak wygląda. No i jak smakuje oczywiście. I jak smakuje. O to chodziło. Fajny smak mięsiwa i powierzchniowo wzmocniony poprzez pikantną przyprawę. Ile się jej da? Zależy od Was. Może być więcej, może być mniej, ale ta pikantność jest tylko na zewnętrznych warstwach mocniejsza. W środku jest stonowana. Bardzo fajnie smakuje. Moje jeszcze podwyższone ochoty na jedzenie, bo to pora śniadaniowa. I potrzebuję coś zjeść, więc się głodny robię. I dlatego łapczywie tak wrzucam. Ale ostatni kęs obiecuję. Kolejny wyrób domowy, który może być trochę inny od poprzedniego, mimo że podobny, bo w domu możemy dbać o różnorodność. Powinniśmy dbać o różnorodność. Najlepsza wędlina, robiona w kółko, na okrągło, ta sama, w końcu się znudzi, więc kombinujmy. Raz tak, raz tak. Trochę przeprawiajmy w tą stronę, trochę w tą. Wędzenie, parzenie, wędzenie, pieczenie, czy wędzenie, wysokie pieczenie, tak jak robiłem teraz. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo kto domowemu wędliniarzowi zabroni zrobić taką szyneczkę domową. Coś pięknego. Jak się podobało, to poproszę o łapki w górę, udostępnianie, polecanie i zachęcam Was do robienia pysznych, smacznych i zdrowych wyrobów domowych. Na razie, hej! Chcesz więcej pomysłów na szynkę domową? Kliknij w wybrany kafelek na ekranie. Wyroby domowe są lepsze.